Zapraszam Was na odcinek z cyklu z kamerą wśród roślin. Dzisiejszym pacjentem jest Ceropegia woodii. Jakoś nigdy nie przypadałam za sukulentami, chociaż mam kilka, sanseviery chociażby albo aloes, ale te drobne listki i zwisające pędy naprawdę są piękne. Kupiłam też bardzo ciekawą osłonkę, twarz z okularami. Wygląda super, jest bardzo śmieszna. I pomyślałam tak, że do tej Ceropegii się nada. Ceropegię kupiłam kilka dni temu, także już się zaaklimatyzowała u mnie. Trzeba ją przesadzić z podłoża produkcyjnego do bigosu z sporym dodatkiem piasku. Ceropegia jest to sukulent, jak już wspomniałam. Pochodzi z Ameryki Południowej. Rośnie tworząc długie i cienkie pędy z sercowatymi, malutkimi listkami. Ceropegia gromadzi wodę w bulwach rosnących w ziemi. Bulwy też tworzy w pędach przy liściach. Dzięki temu Ceropegię bardzo łatwo rozmnożyć. Wystarczy pęd położyć na ziemi i z tej bulwy po pewnym czasie powstają korzenie. Jak widzicie, mamy tutaj podłoże ziemię uniwersalną z perlitem, więc wcale nie najgorzej. Ale ja i tak wrzucę ją do swojej mieszanki. Ceropegia lubi stanowisko jasne i słoneczne, ale może rosnąć też w takim półcieniu. Latem temperatura pokojowa jest dla niej ok. Zimą troszkę chłodniej, powinniśmy jej zapewnić temperaturę 12 do 15 stopni. O, tutaj będą widoczne bulwy, które to bulwy gromadzą wodę i z których to bulw wyrastają korzenie. Ponieważ jest to sukulent, to oszczędnie podlewamy, pozwalamy podłożu przeschnąć. No tutaj niestety mamy bardzo wilgotno. Mam nadzieję, że nic nie zgnije. Ale z tego co widzę, to są ładne białe korzonki, bardzo delikatne. Także przy przesadzaniu bardzo ostrożnie i nie rozbijamy bryły korzeniowej. Staramy się, naprawdę, nie uszkodzić jej. Ma bardzo małą bryłę korzeniową i warto sadzić do doniczki takiej płaskiej, coś jak dla drzewek bonsai. No ja takiej nie mam, więc wróci z powrotem do tej doniczki produkcyjnej, w której była. Przesadzamy Ceropegię co kilka lat. Nie musi być co roku na wiosnę, co kilka lat, więc ta bryła korzeniowa nie rozrasta się jakoś bardzo. Nawozimy od marca do września, tak raz na miesiąc, nawozem do sukulentów. Ceropegię bardzo łatwo rozmnożyć. Jak już wspomniałam, przy liściach tworzy bulwy, które wystarczy położyć na ziemi, przypiąć, poczekać troszkę. Gdy z tej bulwy wyjdą korzenie, to wtedy można dany pęd obciąć. Można też oczywiście na wiosnę skracać te długie pędy wierzchołkowe, próbować ukorzeniać. Także jest kilka sposobów. A i można oczywiście też taką bulwę wyciągnąć z ziemi i włożyć do osobnej doniczki i wtedy mieć więcej roślinek. Jeżeli chodzi o choroby, to jest dosyć odporna Ceropegia. Jeżeli nasze liście będą blade, będą malutkie, to oznaka jest, że po prostu stanowisko jest za ciemne. Gdy ją przeniesiemy w jaśniejsze stanowisko, to powinna odbić, rosnąć dalej pięknie. Staram się tutaj nic nie urwać, nic nie zniszczyć. Nie miałam nigdy wcześniej Ceropegii, więc nie wiem, jak bardzo można tutaj pozwolić sobie na mechaniczną ingerencję w jej liście i pędy, żeby nic mi się nie stało. No okej, mam nadzieję, że jakoś się ułoży tutaj w tym nowym podłożu. Ceropegia przesadzona i tak to wygląda.
Ja dziękuję. Cześć.